Dość nocnych telefonów i schadzek prezydenta z panem prezesem, który musi mu powiedzieć, co ten myśli. Cześć, witam was serdecznie. Tydzień mnie nie było. Starczy się tego obijania, bo cały czas coś się dzieje. Tutaj polityka nie śpi, nie odpoczywa. Tak mówię, tydzień, jak wiecie, mnie nie było, ale już jestem, już wróciłem i, że tak powiem, wracam do gry. Na początek, rzecz jasna, bardzo wam dziękuję za wczorajszego live'a, że byliście. Jak zawsze bardzo miło spędziłem z wami czas. Także bardzo polubiłem te nasze wspólne spotkania co niedzielę. I zanim przejdę do konkretów, dzisiaj będzie o faryzeuszu, zdrajcy, o człowieku bez kręgosłupa, bez jaj, czyli o Szymusiu. Zresztą wam mówiłem, że to strasznie śliski gość. Ale zanim przejdę do konkretów, chciałbym na początku bardzo podziękować Elżbiecie Esz, Mirosławowi N, i Richardowi za postawienie mi kawki, za przesłanie swoich pieniążków. Bardzo wam za to serdecznie dziękuję. Moi drodzy, tak się zastanawiałem, jak zacząć dzisiejszy materiał o tej nocnej schadzce Hołowni z Kaczyńskim. To może taką fraszką. Spotkali się nocą, nie mówiąc nikomu. Hołownia z Kaczyńskim, ubielana w domu. Dlaczego i po co, tego nie mówili. Tylko skromne fotki sobie porobili. Oj, panie marszałku, brzydko się pan bawi, cnotę pan utraci, a Polski nie zbawi. To ta wersja taka light. A teraz tak troszeczkę może dosadnie życiowo. Miałeś, chamie, złoty róg, przysięgałeś narodowi na konstytucję. I tak mi dopomóż Bóg. I co? Konstytucję przeżyłeś, obsrałeś i wyplułeś. A z narodem i Bogiem zrobiłeś dokładnie to samo. Powiem wam tak, te całe tłumaczenia Hołowni są po prostu żałosne, bo jakoś ciężko jest mi uwierzyć, że druga osoba w państwie ze statusem HEAD, z samolotem służbowym, najwyższym stopniem ochrony, pancerną limuzyną SOP-u i ponad 100-metrowym gabinetem w Sejmie, zamiast spotkać się we własnym gabinecie, ładuje się w nocy na kwadrat jakiemuś pisowskiemu kundlowi, by tam paktować z tą najgorszą kanalią zakałą Polski, jaki jest Kaczyński. Może też Hołownia powinien, nie wiem, spotkać się w nocy, spotkać się z kanalią Mateckim i razem, nie wiem, po pijaku pochodzić po dachach, porobić sobie burdy w Sejmie. To przecież też przedstawiciel siły parlamentarnej, jakby nie patrzeć. Mówię tutaj o Mateckim. A Hołownia się spotyka z każdym, z każdą mędą. I to po nocach. Te całe wpisy Hołowni, tłumaczenia Hołowni, świadczą o jego przekonaniu, że może nas wszystkich zagadać i zrobić, za przeproszeniem, przysłowiowego chuja. Nie, Szymuś. Jak się zeszmacisz, to będziemy cię traktować dokładnie tak samo jak Kukiza. Polacy będą ci pluć pod nogi do końca twoich dni. Bo Kukiz się zeszmacił, sprzedał się Kaczyńskiemu, ty zrobiłeś dokładnie to samo. I tutaj też uderzę troszeczkę w wybory, bo też nie jest tajemnicą i o tym też wspominałem, że Hołownia najpierw stawał na głowie, żeby przegrał Trzaskowski, a teraz staje na głowie
żeby padł rząd. To jest po prostu, jak dla mnie, po Kukizie kolejna taka żałosna kreatura bez jaj i honoru. Facet, o którym tutaj mówię, jeśli mogę go nazwać facetem, powiem wam, był, ja już to mówiłem, takim koniem trojańskim w tej całej koalicji i już to nieraz mówiłem, że jemu nie należy ufać. I każdy, kto tam obserwuje tą scenę, nawet niewnikliwie, może zauważyć, że ten pierścień wokół Hołowni zaciska się z każdym dniem coraz bardziej. Wiele wskazuje na to, że wszystkie podejrzenia związane z jego działaniem przeciwko Trzaskowskiemu w kampanii prezydenckiej mogą być prawdą. A jeśli okażą się prawdą, to taki spektakularny koniec tej jego błyskotliwej kariery politycznej jako marszałka Sejmu może nastąpić szybciej niż to się wydaje. A koniec Polski 2050 będzie miał zupełnie inny charakter niż swojego czasu koniec był Nowoczesnej, jeśli pamiętacie. Nie wiem, być może Hołownia zapomniał, że tworzy koalicję z PSL, z Koalicją Obywatelską, a nie tworzy ją z PiS-em. No, te nocne spotkania z koalicjantami nie są niczym dziwnym w przypadku pisowców. No powiem tak, no to jest taka niesamowita buta, pyszałkowatość, odwracanie kota ogonem, mydlenie oczu. No chciałoby się tutaj w przypadku Hołowni powiedzieć, no kończ waść, wstydu oszczędź. I wydaje mi się, że trzeba to też podkreślić, że Hołownia, i pewnie to wam wpadło już w ucho, nawołuje do zaprzestania rozliczeń PiS-u. No co za przypadek. Nazywając to, że jest polaryzacja społeczeństwa. No kuźwa, kto bardziej polaryzuje społeczeństwo niż ta pisowska banda? No z kolei Kosiniak-Kamysz nazywa to dążeniem dla zgody narodowej. No, pisowcy nie znają czegoś takiego jak pojęcie jak zgoda narodowa. Polacy, demokraci 15 października powiedzieli jasno przy wyborach: rozliczyć tych złodziei, tą bandę, tą mafię PiS. Ta trzecia droga z łaski Donalda Tuska weszła do Sejmu, a dziś jej przywódca, Hołownia, wbija nóż w plecy nie tylko tej koalicji, ale wszystkim Polakom, którzy dążyli do obalenia tej pisowskiej mafii. Hołownia mógł nie zwołać tego zgromadzenia narodowego. Mógł. Ja już tu się nie będę rozwodził na temat Alfonsa Nawrockiego za dużo, ale mógł zostać, Hołownia mógł zostać prezydentem na kilka miesięcy. No jego notowania strzeliłyby niczym ruski Iskander. No i byłby prawie bohaterem narodowym. No ale wybrał oczywiście zdradę i pozycję przystawki Kaczyńskiego. I powiem wam, Hołownia skończy jak Gowin i oby nie jak Lepper. I Szymuś, warto było zostać szmatą Kaczyńskiego. Wiecie co, nie wiem czy pamiętacie te słowa, ja tutaj wam powiem, że Otto Bismarck mówiąc dajcie Polakom się rządzić, a sami się wykończą, no miał tutaj całkowitą rację. Samozagłada Polaków sami sobie właśnie zakładają PiS pętle na szyję. My nie mamy mówię tu o nas, o normalnej części społeczeństwa, my nie mamy tutaj do pokonania tylko PiS-u.
bo to by było zbyt proste, moi drodzy. Mamy do pokonania tępą, prostacką, taką debilną, wszechobecną, zakorzenioną jak pesz głupotę ciemnego ludu. A to robota, no, prawie że syzyfowa, no i niestety na pokolenia. A tylko czy Polska to wytrzyma? Dlaczego Hołownia mógł pojechać do Kaczyńskiego, a Nawrocki wygrać? Proste pytanie, prawda? Mówię o Nawrockim, no, wygrać wybory, ponieważ PiS nie został rozliczony i zdelegalizowany. Ma się w najlepsze. Jak to się mówi, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. I tutaj można by rzec, cytując Churchilla, mieliście do wyboru hańbę albo wojnę, wybraliście hańbę, a wojnę i tak będziecie mieli. Te słowa nabierają nowego chyba znaczenia. Nie wiem też, czy wiecie, no tam trochę pogrzebałem na temat Hołowni i nie wiem, czy wam to wpadło w oko, w ucho, ale kampanię Hołowni w 2020 roku sponsorował, uwaga, zakon maltański. Zakon o potężnych wpływach w kościele, w służbach i w polityce. No, to nie była pomoc, to była inwestycja w człowieka, który miał wyglądać nowocześnie, ale służyć starym układom. Ten sam zakon wspierał ludzi PiS, takich jak Szumowski, Macierewicz, dawnych funkcjonariuszy służb. Przypadek? Czy naiwność? Hołownia nie miał zaplecza, więc je dostał od zakonnych elit i ludzi, że tak powiem, z cienia. Bo był wygodny, podatny, przewidywalny. Nie tłumaczył się nigdy z tych pieniędzy. Zamiast tego odgrywał rolę takiego sumienia narodu. Dzisiaj moralizuje, a sam siedzi w sieci powiązań, która od lat zatruwa życie publiczne. No i tutaj, moi drodzy, nie dajmy się umamić ładnym słowom i medialnym uśmiechom. Za tym wszystkim stoją wpływy, których Polacy nie wybrali tak naprawdę i które działają ponad podziałami. Polska nie potrzebuje ludzi z układu, potrzebuje ludzi z kręgosłupem. Naród, myślę, nie zapomni i naród rozliczy. Mówię o ludziach z kręgosłupem, no bo Szymuś i kręgosłup moralny to dwa przeciwległe bieguny. Jak powiedziałem, nie zawsze te spotkania powinny odbywać się być może poza Sejmem. To był mój błąd i to od razu przyznaję, że mówiąc wprost, poszedłem na łatwiznę, uznałem, że skoro przylatuję o 21, nie chcę już jechać do Sejmu, tutaj wszystkich budzić, otwierać. To spotkanie odbędzie się na mieście, a ja później spokojnie pojadę do domu. Taka jest cała prawda. Więc jeżeli słyszę teraz jakieś opowieści o tym, że oto tutaj dokonuje się zdrada, oto Judasz pod osłoną nocy idzie zdradzić Pana, to wszystko są brednie. Nie ma takich planów, nie ma takich negocjacji, a najlepszym dowodem jest na to, że myśmy po tym spotkaniu nie umówili się na kolejne, w sensie ścisłym, że jesteśmy w jakimś procesie. Być może spotkamy się za kilka miesięcy, być może spotkamy się w jakichś innych okolicznościach, ale nie ma tu procesu politycznego. Jest komunikowany pomysł polityczny z jednej ze stron, druga strona go nie podejmuje, a tak naprawdę 80% rozmowy i tak dotyczy tych rzeczy, z którymi się od 6 sierpnia będziemy mierzyć na bieżąco. Jak poukładać te relacje, które dotyczą rzeczy, które są ponad kwestiami, które dotyczą ściśle tej czy innej partii politycznej. Powtórzyłem, już mówiłem Państwu o tym, że dzisiaj dla Polski 2050 nie jest żadnym horyzontem.
Moi drodzy, część członków partii 2050 Hołowni tłumaczą Hołownię, no, po głupiemu, tak to chyba można nazwać, że w ramach jego obowiązków, chodzi o obowiązki Hołowni, musi spotykać się z przedstawicielami wszystkich partii i ugrupowań. To się wszystko zgadza. I tutaj przyznaję rację, musi się spotykać ze wszystkimi, z racji swojego stanowiska. No ale o godzinie 1 w nocy i to w prywatnym mieszkaniu, no w nocy w prywatnych mieszkaniach pracują tylko złodzieje, prostytutki, no i oczywiście pracował też PiS, jak wiecie. I oczywiście Duda, zaprzysiężając Komucha Piotrowicza czy innych neosędziów. No, PiS też lubiał w nocy w Sejmie pracować i przepychać ustawy, ale PiS czy prostytutka czy złodziej, jeden grzmot. No, PiS właśnie lubiał bardzo pracować w nocy, gdy jakieś tam lewe ustawy przepychał. No, oczywiście pasujące PiS-owi. No, też w nocy pracował Alfons Nawrocki, kiedy dostarczał dziewczynki gościom hotelowym, którego to koniecznie Hołownia chce teraz namaścić na prezydenta RP. Generalnie rzecz biorąc, powiem wam, że miałem się tak nie czepiać Hołowni, tam parę razy powiedziałem, co o nim myślę. I nie wracać do tych nieszczęsnych, generalnie już też wyborów prezydenckich. No ale siłą rzeczy czasami po prostu trzeba. Hołownia w moim przekonaniu w głównej mierze doprowadził do przegranej Trzaskowskiego. Pamiętacie, nie wiem czy pamiętacie, Końskie. Miała się odbyć tam debata 1 na 1 z sutenerem. To mogła być merytoryczna debata, w której ten kołek sutener dostałby takie niewiarygodne baty. Mógł być dociśnięty w sprawie kawalerki, kibolskiej przeszłości, no i tym podobne. No ale Hołownia wszystko rozpierdolił. Podczas debaty wszyscy kierowali pytania i atakowali, jak pamiętacie, Trzaskowskiego. Nikt nie dociskał sutenera, ani Hołownia, ani sutener, ani Zamberg, już nawet o reszcie nie wspomnę. Generalnie w pierwszej turze Trzaskowski był atakowany przez wszystkich kandydatów, dosłownie przez wszystkich. Teraz Hołownia spotyka się w nocy z Kaczyńskim i pieprzonym Bielanem, który jest umoczony w NCBR. Po co? Tłumaczenie się Hołowni o utrzymaniu kontaktów ze wszystkimi partiami po prostu obraża ludzką inteligencję. Od takich spotkań jest kancelaria marszałka Sejmu, a nie nocne schadzki u faceta umoczonego w defraudację publicznych pieniędzy. I nagle ni stąd, ni zowąd ktoś się dowiedział i ktoś zrobił zdjęcia. Był tam również Kamiński, związany z naszym ukochanym prezesuniem. No, przypadek? Powiem wam, nie sądzę. Pewnie Hołownia wymyślił wyjątkowo nielojalny i zwyczajnie prymitywny sposób wywarcia presji na Tuska, żeby wywalczyć kilka dodatkowych stołków. Tak mi się wydaje. No oczywiście, żeby nie było wątpliwości, to wszystko dla dobra Polski. No, powiem, wyjątkowo podłe zachowanie ze strony Hołowni. Mam nadzieję, że Hołownia zniknie z polskiej politycznej sceny, bo to
zapaść poparcia jego partii był w dużej mierze przyczyną porażki Trzaskowskiego. Teraz to, co robi, również generalnie nie pomaga, a jego poparcie spada i mam nadzieję, że spadnie do zera. Hołownia czy Kamysza również, choć trochę w mniejszym zakresie. Generalnie zapomnieli, dzięki komu właśnie, czy Hołownia, czy Kamysz, dzięki komu piastują obecnie wysokie stanowiska w rządzie. I przypomnę tylko tak delikatnie, że 13,8% wyborców Hołowni głosowało na Alfonsa Nawrockiego. Kaczyński z tą całą swoją PiS-mafią ukradli nam demokrację, a Hołownia z Kamińskim po prostu chcieli ją dorżnąć i nie wiem, czy im się w jakimś tam stopniu nie udało. Chcę, mogę i będę spotykał się i rozmawiał z każdym, jeśli rozmowa będzie dotyczyła ważnych dla Polski spraw. I tak podsumowując to wszystko, tutaj się starałem być bardzo subtelny. Chciałbym też powiedzieć kilka słów do tych, którzy próbują bronić Hołownię. Powiem wam tak, skończcie z tym, że jedyną winą Hołowni było, czy jest, jak to, co niektórzy nazywają, niefortunnie wybrana pora i miejsce na spotkanie ze środowiskiem przestępczym PiS. Wielu próbuje za niedowiezienie zobowiązań zaciągniętych przez demokratyczną koalicję 15 października znowu obarczać Koalicję Obywatelską i Tuska. No, wina Tuska, bo co? Zawiódł kanapowych demokratów. Już nieważne, czy już jest nieważne, gdzie byśmy byli, gdyby właśnie nie on, nie Tusk. I co PiS zrobiłby do tej pory z Polską? Ja wam powiem, co by zrobił. Dalej by kradł. My oglądalibyśmy fundusze spójności z KPO, z Unii jak świnia niebo. Hołownia nigdy nie byłby żadnym marszałkiem od zaprzysięgania. Mielibyśmy dalej jako marszałka Witkową, która kosztem chorych z naszych rodzin urządziła sobie na ojomie spa dla męża. Tusk wrócił do Polski, choć wiedział, co go tutaj czeka. Że ten bandzior Kaczyński zaprzeda duszę diabłu, by go dojechać. No i próbuje cały czas. I do tych, co mówią, że porażka boli, skąd wiecie, że porażka? Czy tak naprawdę znacie prawdziwe wyniki wyborów? Bo ja ich nie znam do tej pory. To, co ogłosiła pisowska komisja i co przyklepał ten neopisowski sąd, nie jest znaczy w jakimś sensie jest ostatecznym wynikiem wyborów. Ale czy jest prawdziwym wynikiem wyborów? Te pytanie pozostawię otwarte. Jak pewnie wiecie, żadnej telewizji jako takiej nie oglądam, jeśli tylko to biorę coś z netu, materiały z każdej telewizji, nawet z tej kloaki zwanej Republiką. Ale swojego czasu walczyłem w jakiś tam sposób o to, łącznie z tysiącami Polaków, o niezależną TVN, znienawidzoną TVN. Dlaczego? Dlatego, żeby była jakaś różnorodność w przekazie. I powiem wam, że teraz wymagam od, nie wiem, TVN-u,
żeby nie dawano w ich programach publicystycznych, przestrzeni na opowieści jakiejś pani Leo, czy Petru, czy innych wynalazków z Polski 2050, tłumaczących, że będą tkwić przy konfidencie i zdrajcy Hołowni, bo przeprosił. Ale kogo on przeprosił? Kolesi z partii? Polityków z demokratycznej koalicji? Dziennikarzy? Kogo? Bo ja osobiście takich przeprosin nie przyjmuję, jakie Hołownia tam z siebie wydalił. Jest wina, musi być kara i zadośćuczynienie. Hołownia może się jedynie zrehabilitować, dobrowolnie nie zaprzysięgając Alfonsa Nawrockiego, ale dopiero po podpisaniu ustaw. Ja staram się żyć, nie zawsze mi to wychodzi, ale staram się żyć, nie krzywdząc innych. Nie wiem, jak ci wszyscy politycy, chociaż tu różnie bywa. Ja potrafię osobiście przeprosić, gdy kogoś nieświadomie, nie wiem, zraniłem, bo celowo raczej mi się to chyba, z tego co pamiętam, nie zdarzyło. Staram się żyć tak, żebym mógł sobie spokojnie, z czystym sumieniem spojrzeć w lustro i nie zobaczyć tam ryja świńskiego. Sprawdziłem też w praktyce, że dobro przyciąga dobro, a zło przyciąga zło i dotyczy to relacji tak naprawdę na każdym poziomie. Co do Hołowni, potwierdziło się to, co mówiłem od miesięcy, od czasu, kiedy wszedł w koalicję, w tej koalicji 15 października, że to jest śliski facet, że jemu nie należy ufać, że to jest typowy koń trojański, że może wbić nóż w plecy. I niestety miałem rację. Mam nadzieję, że Tusk wyciągnie z tego jakieś wnioski. Jest tam kilku takich Judaszy, no ale jeśli chodzi o Hołownię, po prostu potwierdziły się moje słowa, które mówiłem, wypowiadałem, gdy Hołownia wszedł w tą koalicję. Także na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że Was zaciekawiło. Jak zawsze piszcie, komentujcie, oceniajcie. Ja Wam już bardzo dziękuję. Wiem, że nie będę w stanie nadrobić tej zaległości, ale będę się starał. Także na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję za live'a. No i wszystkim darczyńcom za to, że chcecie mnie wspierać i przesyłacie swoje pieniążki, które moglibyście przeznaczyć na siebie. Naprawdę jestem Wam bardzo wdzięczny i bardzo Wam za to dziękuję. Także co, do następnego materiału. Trzymajcie się, moi drodzy. Cześć. Pan był capo di tutti capi całej tej mafii pisowskiej.